Zaczynamy, jesteśmy gotowe. Dobrze. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Katarzyna Richter, dzisiaj z wyjątkowym gościem, ekspertem od psychologii mody i stylu, Ulą Kamińską. Ula, witam bardzo serdecznie, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, czy moda może być kluczem do lepszego życia. W takim sensie lepszego, takiego życia, które jest związane właśnie z życiem uważnym, z uważnością, z minimalizmem, ponieważ te tematy też się bardzo tutaj zazębiają. I jak to wygląda od strony mody? Ponieważ no, ty jesteś w tej dziedzinie ekspertem. Jak to się przejawia? Ja wiem tylko, że istnieje coś takiego jak slow fashion i też nie do końca wiem, co to jest. Także dzisiaj chciałabym to wszystko wyjaśnić i zaczerpnąć twojej wiedzy. Przede wszystkim chciałabym zacząć od tematu minimalizmu, bo on jest punktem wyjścia. I minimalizm tak naprawdę to jest w takim szerszym aspekcie, to jest coś, co pozwala człowiekowi przyjrzeć się sobie z bliska. I chodzi tak naprawdę o to, że jak mówiąc tak najprościej, jeżeli mamy czegoś mało, to wtedy mamy szansę, żeby zobaczyć siebie w takich detalach, w takich jakichś sytuacjach i wewnętrznych elementach bardzo intymnych. Można powiedzieć, że czas pandemii i izolacji był do tego stety lub niestety, ale bardzo dobrym polem, bo kiedy ludzie zostali sami ze sobą, nawet jeżeli otoczeni bliskimi ludźmi albo naprawdę sami, to właściwie można powiedzieć, że te wszystkie bodźce zewnętrzne zostały wyciszone i ilość tego, co się działo dookoła nas, była tak mała, że to właśnie ocierało się o minimalizm. Minimalne potrzeby, bo prawie nigdzie się nie wychodziło. Minimalne relacje, bo prawie z nikim się tych relacji nie utrzymywało. Minimalne jakby inne jeszcze elementy, ale to dla odmiany, kiedy idzie się w stronę minimalizmu i w przypadku pandemii to była droga wymuszona, a nie droga, którą każdy z nas może sobie wybrać, może być bardzo bolesne. Ponieważ jakby w samej idei minimalizmu to się oczywiście bardzo fajnie się tego słucha, fajnie się słucha o ludziach, którzy są uduchowieni, którzy właśnie minimalizm, albo nawet w świecie mody, to jest bardzo modny teraz i taki nośny temat właśnie, równowaga w modzie, zrównoważenie sprzedaży, produkcji, projektu, ale to jest nośne, natomiast za tym stoi bardzo ciężka praca. Zarówno praca, która dotyczy każdego człowieka, który chce zwrócić się w stronę minimalizmu, ponieważ to wymaga przyjrzenia się sobie we wszystkich aspektach swojej osobowości, swoich przyzwyczajeń, swoich ciemnych stron tak naprawdę. I dopiero wtedy można wybrać, znając siebie od strony pozytywnej, negatywnej, dobrej, złej, tak mówiąc najogólniej, dopiero wtedy można się sobie przyjrzeć i wybrać to, co jest dla nas najważniejsze, ale w sensie najbardziej wartościowe. I dlatego minimalizm jest tak trudny i dlatego wyjechanie na 10-dniowy albo 2-tygodniowy kurs medytacji, gdzie jest się odciętym od wszystkich bodźców i zostaje się samemu ze sobą, jest tak dużym wyzwaniem. I pewnie też dlatego tak się miło tego słucha, bo fajnie jest słuchać o tych ludziach, którzy przeszli przez tą drogę i ten most pokonali i są już właśnie po drugiej stronie, a choć to nadal jest ciężka praca, znaczy taka praca skomplikowana, bo po prostu trudno jest samemu tego doświadczyć. Natomiast przekładając minimalizm na modę, tak naprawdę chodzi o to, że dokładnie w ten sam sposób, tylko że zupełnie inaczej. Kiedy przyglądamy się swojej szafie, często spotykam się, nawet bardzo często, z sytuacjami, gdzie kobiety i mężczyźni mają szafy pełne ubrań, których w ogóle nie noszą. Jest pewien taki paradoks, ponieważ oni mają wrażenie, że mają
całe mnóstwo ubrań i właściwie nie wypada albo nie powinni niczego już kupować, bo to będzie właśnie taka nadkonsumpcja, a z drugiej strony z tych wszystkich rzeczy noszą między 1 a 10%. Czyli albo chodzą ciągle w tym samym i właściwie to jest ich ulubiony strój od rana do wieczora, albo mają kilka ulubionych rzeczy, a cała reszta wisi, tak w cudzysłowie powiedziałabym, na jakieś sytuacje, które nigdy nie będą miały miejsca. To jest pewna iluzja, czyli ta szafa pełna ubrań, których się nie zakłada, to jest iluzja. I życie w iluzji jest dokładnie tym samym, co bycie właśnie takim w świecie nadkonsumpcji, czyli dokładnie po przeciwnej stronie niż minimalizm. I można powiedzieć, że minimalizm to jest taka dieta oczyszczająca. To jest taka kwarantanna, którą każdy z nas, jeśli sobie na nią pozwoli, to osiągnie pewną świadomość tego, kim jest, co jest mu w życiu potrzebne, po co jest mu to i jaką to ma wartość. I można to przełożyć na ubrania, a dlatego akurat ubrania są takim, można powiedzieć, wdzięcznym narzędziem do tego, bo ubrania nas wyrażają, pokazują to, co akurat w danej chwili czujemy, kim jesteśmy, no, ile jest nas kobiet i ilu jest nas mężczyzn. Lubimy jednak wyglądać trochę inaczej niż koleżanka, niekoniecznie patrząc na to, jak koleżanka się ubrała, tak, nawet my we dwie, prawda, dwie kobiety, dwie Polki, powiedzmy, że nawet wychowane w tej samej kulturze, a ty jesteś ubrana inaczej, a ja inaczej, masz inny kolor włosów, ja mam inny. I to nie chodzi o to, że mamy inną urodę, tylko o to, że po prostu inaczej postrzegamy siebie i nasz ubiór to wyraża. I teraz patrząc na to od strony minimalizmu, warto zastanowić się, co tak naprawdę w tej szafie, która stoi, tak patrzę, przed nami, ma dla nas wartość w takim sensie, żeby wiedzieć, w czym się dobrze czujemy, w czym się sobie podobamy, w czym się czujemy atrakcyjni, i to dotyczy zarówno mężczyzn i kobiet. I kolejny aspekt, może jeszcze, co nam jest potrzebne do naszego trybu życia. Czyli jeżeli mamy same wieczorowe sukienki, a na co dzień pracujemy w domu, no to właściwie tak jakby nasza garderoba była bardzo uboga, bo marzymy o sukienkach wieczorowych, których mamy pełno w szafie i o wyjściach w tych sukienkach, a siedzimy w domu, prawdopodobnie w swetrze, dżinsach, może w dresie. Jest to duże rozjechanie i dlatego minimalizm jest potrzebny, bo minimalizm jest, można powiedzieć, takim oczyszczeniem ciała, a w sensie diety, umysłu, w sensie medytacji, a szafy w sensie takiej świadomości siebie i wzięcia z garderoby tego, co do nas pasuje. Ula, jestem oczarowana tym, w jaki sposób właśnie o tym mówisz i to jest rzeczywiście sposób patrzenia na modę, no bo wiele z nas styka się z tym, no na rynku pojawiły się usługi, prawda, czyszczenia szafy, wietrzenia szafy, prawda. Natomiast jakby rzeczywiście to, co mówisz, niezwykle tutaj jest ważne, dlatego, ponieważ rzeczywiście to się zaczyna od nas i wynika z pewnych potrzeb ludzkich. I tutaj właśnie dlatego ten aspekt psychologiczny jest tak ważny, żeby w ogóle wiedzieć, po co my to robimy i jakie to przyniesie efekty. Tym samym przechodzę do kolejnego pytania. Jaki wpływ ma na nas właśnie minimalistyczny styl ubioru? I popraw mnie, czy dobrze rozumiem, czy minimalizm to jest właśnie tylko takie przewietrzenie szafy i skompletowanie takiej garderoby, która rzeczywiście koresponduje z naszym stylem życia? Czy to jest ten minimalizm w modzie? Nie. Nie, bo ja myślę, że często minimalizm jest postrzegany jako asceza. Czyli, że minimalizm w szafie, bo powiedzmy, że już pozwolę się trzymać tego wątku, że minimalizm w szafie to jest posiadanie 5 rzeczy.
Na przykład moda kapsułowa, tak? No, To ma być w ogóle tak po prostu jak mnich, tak? Który ma po prostu 5 rzeczy, ale w dzisiejszych czasach człowiek, konsument ma tak wiele możliwości, że minimalizm powinien być dostosowany do potrzeb każdego z nas. Czyli nie chodzi o to, żeby mieć tylko 2 rzeczy w szafie i cały czas mieć poczucie winy, że coś się sobie kupiło, na przykład dla przyjemności, albo żeby sobie sprawić radość, albo się rozpieścić. Tylko minimalizm jest po to, żeby mieć taki kręgosłup, który powiedzmy, że nazywa się styl. On mówi o tym, kim jesteśmy, jakie mamy potrzeby, jak się sobie podobamy. I to jest kilka rzeczy, które tak naprawdę są, można powiedzieć, takie key pieces, takie rzeczy, które zawsze są w naszej szafie. I one dają nam poczucie bezpieczeństwa. Że w każdej sytuacji będziemy dobrze wyglądać, że zawsze sobie poradzimy, że kiedy jest sytuacja stresowa, to jesteśmy w stanie tak jakby zapanować nad sobą, ale dlatego, że mamy dostęp do wszystkich odczuć, które w nas są. I ubranie, znowu to powiem, w bardzo wdzięczny sposób jest dla nas taką barierą ochronną. Kiedyś usłyszałam takie śmieszne powiedzenie, że co nie dopowiesz, to dowyglądasz. I gdzieś coś w tym jest. Więc tu chodzi o to, żeby minimalizm nie sprowadzać do ascezy, tylko wybrać sobie taki sposób życia, który będzie samoograniczaniem, ale nie biczowaniem. Więc ja bym powiedziała, że takie powiedzmy, że 3 kroki do minimalizmu w dzisiejszym świecie, a nie w świecie powiedzmy, że średniowiecza, kiedy te potrzeby mogą być spełnione w niewyobrażalnej ilości. Kiedy pieniądza na rynku jest tak dużo, że można sobie kupować rzeczy, na które tak naprawdę ani ich nie potrzebujemy, ani na nich nie stać nas na nich, zwłaszcza jeżeli chodzi o ubrania. To tak naprawdę warto się wybrać sobie w swojej szafie albo w ogóle w swojej głowie, tak powiedzmy, 5 rzeczy, jak chce się postawić poprzeczkę minimalizmu wysoko, 10 albo 15. I postarać się przez 10 dni, tak do 2 tygodni, żyć tylko w tych ubraniach. Czyli jeżeli ja mam potrzebę takiego bardzo jakby zawężenia swojego świata ubraniowego, to biorę 5 rzeczy i w tych 5 rzeczach przez najbliższe 2 tygodnie chodzę, oczywiście piorąc je i zmieniając, ale po to, żeby się tak jakby samo ograniczyć. A ktoś powie, ok, 5 to w ogóle nie ma takiej opcji. To nie chodzi o to, żeby komuś zabronić. Chodzi o to, żeby komuś dać możliwość samoograniczenia, ale na własnych warunkach. Właśnie dlatego, że klient dzisiejszy nie jest przyzwyczajony do tego, żeby mu coś narzucić, albo żeby mu czegoś zabronić, albo żeby mu coś odebrać. Więc ja powiedziałam 5, 10, 15 rzeczy i przetrwać w tym 10 dni. Co to da? To tak naprawdę uświadomi każdemu z nas, czego nam brakuje. Czyli jeżeli przez 10 dni będę chodzić tylko w 5 ciuchach, to stwierdzę, brakuje mi trampek, albo brakuje mi kapelusza, albo brakuje mi płaszcza. I wtedy po 10 dniach, można powiedzieć takim oczyszczonym z różnych rzeczy, które są niepotrzebne, a które się pojawiają, ubraniowych, uświadomimy sobie, co tak naprawdę jest nam potrzebne, idziemy do sklepu albo przez internet, kupujemy to coś i ta rzecz będzie nam zawsze służyć. I to jest tak naprawdę minimalizm XXI wieku. Żeby mieć rzeczy, które się kocha, bo to w pewnym sensie w tych rzeczach jakby wyrażamy miłość do samego siebie. I o tym jest minimalizm w ubiorze. Ula, dziękuję za tą odpowiedź. Naprawdę fantastycznie to wszystko ujmujesz i to są bardzo praktyczne porady właśnie, żeby ograniczyć do 5, 10 czy też 15 ubrań. I ja myślę, że wiele z nas ma takie doświadczenie. Ja na przykład, no, kiedy wyjeżdżałam powiedzmy na miesiąc do Indii, żeby robić kurs masażu,
to zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę mogę na okrągło biegać albo w bikini, albo w getrach do jogi i jakby i koszulka i to wystarczy, prawda? Także wielu z nas, kiedy na przykład jedzie w jakieś ciepłe kraje, Tak, tak, uświadamia to sobie, że tak naprawdę kilka rzeczy nam wystarczy, tak? tak, tak, to No prawda. wiadomo, w klimacie europejskim jest inaczej, ale myślę, że to ma takie też Ale przełożenie. chodzi właśnie o tą ideę i o tą drogę, tak? Czyli żeby w naszym klimacie, kiedy dzisiaj jest ciepło, a rano było zimno, a za miesiąc będzie jeszcze inna pora, ale mieć nadal jakby ten punkt wyjścia i ten sposób myślenia, że ta jakość ponad ilość i to, że się będzie to przekładało na nasze zdrowie psychiczne. Mhm. Ula, co to jest slow fashion? W taki najprostszy sposób, jakby to wytłumaczyć, to moda. Moda składa się z 3 czynników. Jest projektant, jest producent i jest kupujący. Mhm. I teraz cały ten łańcuch powinien być w slow fashion, w tej idei, poprowadzony tak, żeby zarówno projektant, jak i producent ubrań, jak i kupujący, a jeszcze pomiędzy tym dostawca, wszyscy oni myśleli o ubiorze, o tym produkcie w aspekcie ocieplenia klimatu, w aspekcie wykorzystywania ludzi w sposób niewolniczy, w aspekcie tego, w jaki jakby jaką wartość ma ten produkt dla klienta. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby była równowaga między popytem i podażą, zyskiem i marżą. I jakby świat mody był tak rozpędzoną lokomotywą, ale tak niewyobrażalnie rozpędzoną, gdzie więcej i taniej po prostu zeżarły wszystko. Ludzką wytrzymałość, siłę roboczą, szacunek do człowieka, zużycie gazów, które jakby to nie jest jakby proces jakby produkcji ubrań nie jest moją domeną, natomiast cały ten proces jakby w bardzo dużym stopniu wpływa na zanieczyszczenie środowiska. Mhm. I to wszystko razem, ponieważ moda stała się tak bardzo masową i szybką modą, jakby odbiło się i teraz to widać. I myślę, że to jest jakby jedna z chyba 3 lub 4, moda jako taka jest jedną z najpotężniejszych branży na świecie. Czego kiedyś nie było. Ona nie była aż tak ważna i aż tak jakby wszechobecna. I to spowodowało, że pojawiła się potrzeba tej zrównoważonej mody. Ula, jakie marki slow fashion? Dobra, ja na razie tym nie wiem. I myślę, że to jest powód, dla którego pojawiły się w ogóle jakby potrzeba tego, żeby coś zmienić, w ogóle żeby o tym mówić, bo teraz jakby znowu, żeby coś zmienić w naszych przyzwyczajeniach, do których zostaliśmy jakby dopuszczeni i w których się czujemy świetnie, no to każdy z nas wie, jak bardzo to jest trudne. Jedyne, co może sprawić, że coś zmienimy, to jest to, że chcemy to zmienić. I tak naprawdę cała idea zrównoważonej mody, oczywiście firmy teraz jakby chętnie podejmują ten temat, ponieważ nie mają wyjścia, ponieważ to jest dyplomatycznie pożądane. Ale prawda jest taka, że jest około 3% firm na świecie spośród tych wszystkich 100%, które mówią, że są zrównoważone, sustainable, diversity i tak dalej, które naprawdę od początku, od stworzenia produktu, poprzez jego produkcję, po efekt finalny i sprzedaż są i funkcjonują w sposób zrównoważony. 3%. Mhm.
Więc jeżeli ktoś może wpłynąć na to, że to się zmieni, to tylko konsument i jego wybory. I jeżeli będziemy myśleć o tym, że jesteśmy tacy zrównoważeni, bo kupujemy podkoszulki, które mają napisane, że jest organik, to jeszcze nie jest zrównoważona moda. To jest po prostu pewnego rodzaju takie usprawiedliwienie siebie i coś tam wiem, tak? Jakby, żeby wiedzieć, co to jest moda zrównoważona, trzeba poznać markę, poznać jej wartości, sprawdzić, czy te wartości są jakby honorowane, czy faktycznie tak się dzieje. I dopiero wtedy można mówić o tym, że jest się slow fashion. To jest bardzo trudne, chciałam powiedzieć, i nie dziwię się, że wielkie firmy, które mają ogromne zyski, że im nie jest łatwo, więc tutaj jakby nie chciałabym nikogo absolutnie oskarżać, bo wiem, że to jest bardzo trudne, ponieważ w biznesie generalnie chodzi o zarabianie pieniędzy. No tak. A tu raptem się okazuje, że zarabianie pieniędzy to jest jedno, a szacunek do człowieka, do matki ziemi, mówiąc tak górnolotnie, to jest coś zupełnie innego. Trzeba po prostu znaleźć rozwiązanie. To może potrwać. Uważam, że to może potrwać, natomiast wszystko i jakby ten kierunek może nadać konsument. Świadomy, chcący coś zmienić, mający poczucie, że w ogóle może coś zmienić też. Ula, może odpowiemy na pytanie Justyny, zanim przejdziemy do kolejnego naszego pytania. Jakie marki slow fashion polecasz? Ja bym powiedziała tak, to zależy, bo oczywiście w Polsce polecam polskie marki, jeżeli Justyna jest w Polsce. Natomiast jeżeli na przykład jest taka marka, która się nazywa Veja, oni robią Adidasy. I to jest na przykład marka, która robi Adidasy w Brazylii i wszystko to, jakby cały proces tego, jak oni robią, łącznie z tym, kto to robi, z tym założycielem, jakby jest to absolutnie zrównoważony model biznesowy. Ja mam taką propozycję dla Justyny, jeżeli ją ten temat interesuje. Ja po prostu po naszym live'ie mogłabym po prostu przysłać jej tą listę. Jesteś, Kasiu? Super. Przepraszam, technicznie organizować na sekundę. Tak, dobrze, bo po prostu jest kilka marek i polskich, które są ogólnoświatowe, które pod każdym względem i w każdym jakby aspekcie są zrównoważone. Natomiast chciałabym powiedzieć jeszcze taką rzecz, że te rzeczy nigdy nie są tak tanie i to też jest pewnego rodzaju taka, powiedziałabym, przewrotność, że jeżeli myślimy tylko przez pryzmat ceny, to bycie zrównoważonym i tak jakby szacunek dla tej równowagi w świecie mody kosztuje, bo te ceny, no to nie są tak niskie ceny. I wtedy cała jakby idea takiej firmy polega na tym, że ona musi pokazać potencjalnemu konsumentowi, że warto zapłacić więcej. I dlatego te wartości są takie ważne, jakie firma głosi, ponieważ klient w pewnym sensie, kupując dany produkt i płacąc daną cenę, pod tymi wartościami się podpisuje. Ale jeżeli myślimy o tym, że nie chcemy, żeby ktoś pracował za stawkę, która jest uwłaczająca w ogóle ludzkiej godności, albo w warunkach, które są nie do opisania straszne, to myślę, że wtedy jakby mamy poczucie, że może warto zapłacić więcej, tak? Czyli wszystko zależy od tego, co nas poruszy w danej marce i co sprawi, że powiemy sobie, tak, zapłacę tą cenę. Natomiast zawsze te marki są, nie chcę powiedzieć, że bardzo drogie, bo luksus również stał się masowy w dużej mierze i wiele marek, ale są takie marki, które po prostu nie są tak tanie. Więc ja Justynie to prześlę. Jak tam przedstawiałaś te rzeczy, Justyna napisała, że super, więc ja później po prostu tobie wyślę i tak zrobię. Dobrze. Justyna, napisz, jeżeli możesz, nie wiem, czy masz mojego maila, czy
No. Jeżeli oglądasz na Facebooku, to po prostu napisz w jaki sposób albo ze mną się skontaktuj i przekażemy po prostu maila, żeby móc się z tobą skontaktować, ok? Dobrze. Przechodzę do naszego ostatniego pytania, niezwykle ważnego. Pytania właśnie, czy możemy dzięki modzie, jeżeli tak, to w jaki sposób, tworzyć bardziej świadome życie. Dużo już o tym powiedziałaś, także z tej wypowiedzi wynika, że jak najbardziej możemy. Wspomniałaś o tym, że żeby właśnie minimalizować liczbę tych ubrań i rzeczywiście robić tam taki eksperyment sam ze sobą. To jest nawet taka forma właśnie wglądu w samego siebie, forma terapii, oczyszczania. Jak to można właśnie tutaj ograniczać? Czy są jeszcze jakieś inne metody, które wykorzystując właśnie modę sprawią, że możemy żyć lepiej, żyć bardziej uważnie, żyć tak, żeby się czuć lepiej z samym sobą? Przychodzi mi do głowy, bo faktycznie ja już tak jakby mam takie poczucie, że trochę odpowiedziałam na to pytanie, a tego samego nie chcę powtarzać. Przychodzi mi do głowy taka kwestia, która wydaje mi się, że jest związana z modą. Ja to obserwuję i chyba się nie mylę, a mianowicie, że w tej modzie, w ogóle w ubraniach, w kupowaniu, czyli czemuś, co jest jakby minimalizm lub nie, jest upakowanych bardzo dużo rzeczy. Czyli w kupowaniu dużej ilości ubrań jest brak poczucia bezpieczeństwa, brak poczucia własnej wartości, brak bliskości, bardzo dużo braków. Takich, które, ponieważ tak jak mówię, jest dużo pieniądza na rynku, ubranie jest najłatwiejszym sposobem, żeby sobie to dać. Ale to jest tylko na chwilę. To jest pozór. To jest znowu ta iluzja, że jesteśmy, że coś się wydarzyło, że coś czujemy. To jest nieprawda. Ubrania nie powinny zastępować nam, że ani relacji, ani bliskości, ani miłości, ani niczego, co z ubraniem nie ma nic wspólnego. Ubranie jest po to, żeby pokazać coś, zanim jeszcze się odezwiemy, żeby wyrazić siebie. I to jest bardzo przyjemna forma, żeby zabłysnąć w towarzystwie, żeby nam było ciepło na przykład, tak? W kaszmirach powiedzmy, albo żebyśmy się czuły seksowne w koronkach, a mężczyźni, żeby się czuli elegancko albo sportowo. Ale ubrania nie są do tego, żeby nam zastępować emocje. A myślę, że właśnie jakby ten fast fashion i ta duża ilość ubrań są w pewnym sensie odpowiedzią na te braki. Zdecydowanie i też prowadzą, prawda, tutaj do zaburzeń behawioralnych, takich jak właśnie na przykład zakupoholizm. Dokładnie. Dokładnie tak. I to nie jest trywialne. I to nie jest tak, że to jest mniej bezpieczne że to jest bardziej bezpieczne niż alkoholizm. Nie, bo to psychicznie niszczy dokładnie podobnie. Nie tak samo, bo tam jest jeszcze jakby fizyczny, ale to jest jakby psychicznie to jest to. Więc myślę, że minimalizm to jest taka możliwość, a co jest ważne w minimalizmie, kiedy mamy jakby tą ciemną stronę konsumpcji w dzisiejszych czasach, a myślę, że po drugiej stronie ten minimalizm jest taką szansą, żeby samemu sobie pomóc, bo to właśnie cały czas to podkreślam, że to nie chodzi o tak jakby samo ubiczowanie się, raptem kupowałam, nie wiem, mam 100 par butów, a teraz kupię sobie jedne i będę w nich chodzić przez rok. Nie. To chodzi o to, żeby samemu ten minimalizm zaadoptować do siebie i powoli uczyć się siebie, a nawet jeżeli od czasu do czasu znowu się poleci po prostu po te zakupy bez sensu, bez potrzeby i tak dalej, to nic.
ale jakby ja myślę, że sama droga do minimalizmu już jest wartością. I czy się ten minimalizm, rozwoju, prawda? tak, drogą rozwoju, czy się ten minimalizm osiągnie w ubiorze, czy nie, to jest sprawą jakby drugorzędną. Chodzi o to, że przede wszystkim rodzi się potrzeba, potem rodzi się świadomość i człowiek zaczyna iść. Ale oczywiście, że jest tak dużo rozpraszaczy, bodźców i wszystkiego naokoło, że no można zboczyć. Ale znowu wracamy i znowu mówimy, ale ja jednak bym chciała kupować mniej, ale chciałabym wiedzieć, że ta firma, której ubrania kupuję, to oni szanują swoich pracowników. To oni jak mówią, że człowiek jest najważniejszy, to człowiek jest najważniejszy, a nie człowiek jest najważniejszy, a tak naprawdę najważniejszy jest zysk. I tak dalej, i tak dalej. I jak jest napisane Made in Poland, to jest Made in Poland. I myślę, że to są takie elementy, które właśnie jakby idąc tą drogą minimalizmu, pozwalają uczyć się tego, ale uczyć się tego samemu. Bo myślę, że wielu ludzi właśnie dlatego nie chce nawet spróbować minimalizmu i tej jakby sposobu życia, bo im się wydaje, że to będzie jedna łyżka, jeden garnek, jedne buty, jeden t-shirt. A dlaczego, skoro można mieć 5 torebek? Oczywiście, ale niech to będzie 5 torebek, które kochasz. Niech to będzie 10 garniturów, które po prostu są twoimi ulubionymi, albo sweter, który od kogoś dostałeś, albo marynarka, która jest dla ciebie, ma jakieś emocjonalne jakby doznanie. To są po prostu takie rzeczy. No rzeczywiście, Ula, to jest temat, który tutaj no, wymaga szerszego jakby też rozpowszechnienia, bo rzeczywiście myślę, że jest ogromna potrzeba, żeby ludzi edukować, czym tak naprawdę jest minimalizm. Mamy pytanie jeszcze od Justyny. Jak to osobiście u Ciebie wygląda, Ula? Jak długo sama się tego uczyłaś? O, powiem szczerze, cieszę się, dziękuję bardzo za to pytanie, bo ja nawet miałam tutaj takie, moja droga do minimalizmu, takie sobie wypisałam, ale stwierdziłam, że nie chcę tak o sobie, ale jeżeli zostałam wywołana do tablicy, to chętnie o tym powiem. Ja przez to, że od zawsze interesuję się modą, może być od dziecka, to zawsze bardzo lubiłam ciuchy. I tych ciuchów miałam po prostu zawsze mnóstwo. W którymś momencie miałam ich zdecydowanie za dużo. Później zorientowałam się, że ubrania, dokładnie właśnie, to wszystko to, co dzisiaj powiedziałam, jest, można powiedzieć, moim doświadczeniem, że ubrania są dla mnie rekompensatą czegoś. Jak zajrzałam czego, to było naprawdę bardzo smutne. Bardzo smutne. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to było bardzo bolesne. Ale paradoksalnie, kiedy sobie to uświadomiłam i może być dotknęłam tego, to poczułam się tak jakby jeszcze nie wolna, ale już bezpieczniejsza, że to nie jest to, że to w ogóle nie tu, że to nie to miejsce. I zaczęłam z jednej strony szukać tego, co do tej pory pakowałam w ubrania, a z drugiej strony wybierać ubrania, które naprawdę coś dla mnie znaczą. Czyli ja mam dzisiaj na sobie t-shirt, czarny t-shirt, ale on ma pióra. Ja go kupiłam w jakimś vintage shopie w Paryżu, po prostu gdzieś, nieważne, ale chodzi o to tak, jakby ja po prostu lubię takie t-shirty, więc ja nie muszę się przed nikim tłumaczyć, że ja nie chodzę w t-shircie takim, powiedzmy, typowy t-shirt, bo to jest mój typowy t-shirt z piórami, ja tak lubię. I gdzieś jakby, kiedy ja to wiem i kiedy ja jakby szukam takich rzeczy, które podkreślą moją oryginalność, coś takiego, co mnie wyróżnia, ale mnie to wyróżnia przede wszystkim w mojej głowie. Ja to mam tu, a właściwie jeszcze przepraszam, w sercu. A później dopiero szukam tego, gdzie to znajdę w ubiorze. I teraz tak naprawdę, powiem szczerze, że często ludzie myślą, że ja mam bardzo dużo ubrań w szafie, co jest to zaskoczeniem, ponieważ nie. Ja mam tak mało ubrań w szafie, żebym mogła, jakbym, tak co Kasia powiedziała, jakbym miała jutro wyjechać na drugi koniec świata i nieważne, czy to by była wędrówka, czy to by było cokolwiek, czy to byłby Nowy Jork, czy to byłby Nepal, to ja
pakuję się w małą kabinową walizkę i lecę. I to jest wszystko, czego ja potrzebuję. Oczywiście mam w szafie 2 płaszcze, jedno sztuczne futro, które bardzo lubię, różowe zresztą, Stelli McCartney, i więc jakby mam tych rzeczy trochę więcej, ale nadal mam ich tak mało, że po prostu to jest wszystko, czego ja potrzebuję. I to, co robię, jeszcze tylko powiem, to, co robię najczęściej na początku sezonu, tak jak na przykład teraz, to sobie robię listę rzeczy, tak znając trendy, patrząc na Instagram, patrząc na ludzi, patrząc ogólnie na wszystko, co mnie otacza, co mnie inspiruje, na pokazy mody oczywiście, robię sobie listę rzeczy, które chciałabym mieć w tym sezonie, w tym jesienno-zimowym teraz. Powiedzmy, że tam jest 10 rzeczy. Ja, jak znam siebie, kupię 2. Bo z czasem te rzeczy, jednak tego nie potrzebuję, może to nie. I oczywiście nie chodzi tutaj o rajstopy, które zawsze są potrzebne. I nie chodzi tu o dżinsy, które na przykład zawsze lubię nosić. Jakby mi się podarły, kupiłabym następne, bo to jest, można powiedzieć, mój ulubiony element garderoby. Ale mam na myśli coś takiego, coś nowego. Więc może warto się tak do tej garderoby swojej podejść, no właśnie z takim poczuciem, że to są tych kilka rzeczy, które najbardziej lubię, ale właśnie z tego punktu czuję się w nich najlepiej, podobam się sobie w tych rzeczach i czego mi potrzeba, żeby może coś odświeżyć, żeby poczuć się inaczej. No w końcu człowiek nie jest stworzony do stania w miejscu, więc ubrania też nie są do tego. Ale na pewno wtedy wychodzi mniej, niż jak się po prostu idzie do sklepu w ostatniej chwili, kupuje impulsywnie, bo to na pewno nie daje właściwego efektu. Więc taka jest moja droga. I tak dzisiaj funkcjonuje. Bardzo długi podejmuję proces zakupowy, bardzo. Czasami potrafię rok czasu się nad czymś zastanawiać, cokolwiek może to dziwnie wygląda, ale naprawdę, bo ja po prostu tak mam. Plus na walizkę. Musi być. Fantastycznie. Ula, powiedz nam jeszcze, nad czym aktualnie pracujesz? Wiem, że organizujesz spotkania z kobietami, wiem, że dzielisz się swoją wiedzą podczas warsztatów, wiem, że organizowałaś takie spotkania w Warszawie. Co aktualnie robisz? Organizowałam je w Warszawie, ale można powiedzieć dzięki pandemii zorganizowałam również 2 warsztaty internetowe i one wtedy objęły Europę, bo była dziewczyna z Belgii, była dziewczyna z Włoch i Polki już później, więc tak, te warsztaty właśnie takie dotyczące jak znaleźć swój styl, jak stworzyć swój styl i to jest taki warsztat, który ja teraz jakby będę znowu jesienią przygotowywała. Myślę, że wzbogacę te warsztaty właśnie o tą zrównoważoną modę, bo chyba to jest znowu taki temat, który jest nośny, ale nie bardzo wiadomo, jak się do tego zabrać. Ale tak naprawdę o co chodzi? Bo każdy mówi tak, no fajnie mieć swój styl, ale tak naprawdę, ale to znaczy co? I odczarowywanie takich rzeczy, to można powiedzieć jest to, czym się zajmuję w takim szerszym gronie. Oczywiście oprócz tego jakby indywidualne konsultacje i spotkania. To, co robię teraz, dosłownie teraz, to piszę e-booka, którego dostałam na zlecenie firmy jakby specjalizującej się w odzieży dla kobiet w ciąży. I to będzie taki jakby mój wkład w ich działalność. Cieszę się bardzo, bo jakby okres ciąży wydaje mi się takim trudnym momentem dla kobiety, a jednocześnie znowu wszystkie trudne momenty w życiu kobiety, jak i mężczyzny, ale kobiety powiedzmy, że moim zdaniem bardziej budują styl, który później idzie całe życie. Czyli styl to jest zlepek naszych doświadczeń życiowych i to, co my później z tym zrobimy. I to jest styl osobowości. A później ten styl w ubiorze to jest właśnie odwaga, żeby tą osobowość pokazać. Więc to są moje główne teraz jakby zajęcia i myślę, że te warsztaty jesienią, czy to będą warsztaty online, czy to będą warsztaty stacjonarne, staną się takim elementem, który mam nadzieję, że będzie szedł coraz szerzej, ponieważ widzę, że jest ta potrzeba takiej samoedukacji, zwłaszcza, że tak jak mówię, czas pandemii, on postawił jedno bardzo ważne pytanie przed każdym z nas, dotyczące ubrań.
po co mi to? Mhm. Po co mi to? Po co mi ta sukienka? Po co mi te buty? I tak dalej, i tak dalej. Mhm. I to zweryfikowało modę. To jest dokładnie tak samo jak właśnie z uzależnieniem od internetu, od Mhm. cyfrowych urządzeń. W terapii terapeuta zaleci ci, zanim otworzysz telefon czy komputer, czy włączysz telewizor, to zastanów się dlaczego. A, I to jest dokładnie tak samo. no. To jest, to jest tak, to jest ważne pytanie. Po to, żeby właśnie nie lecieć tak bezmyślnie na zakupy w odpowiedzi na to, że okej, coś mnie zabolało, jakaś może potrzeba właśnie nie jest Tak, zaspokojona, tak, no to kupię sobie sukienkę, tak, tak? Żeby się tak. na chwilę lepiej poczuć. To nie jest to nie jest dobra droga, więc wszystkim życzę, żeby właśnie ten minimalizm stał się jakąś taką formą samoregeneracji i odnajdywania w sobie tych wszystkich wartościowych cech, które później właśnie tak jakby odzwierciedlone, pokazane w ubiorze, pozwolą rozbłysnąć takim naturalnym światłem. I myślę, że to tak a propos tego pytania, które tutaj też sobie zapisałam, że co jest kluczem do szczęśliwego, lepszego życia, myślę, że właśnie takie poczucie siebie i poczucie tego, że jesteśmy dla siebie dobrzy, ale też, że nie krzywdzimy innych. I to nie chodzi mi o jakby takie górnolotne sformułowania i o to, żeby to wszystko było eko. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale to nie chodzi o to, że teraz właśnie jakby ma być wszystko tylko ekologiczne, bo są ludzie, którzy chodzą w futrach i jeżeli tylko w tym jest im ciepło, niech chodzą, ale niech mają świadomość tego, jakim to jest kosztem i po prostu uczą się z tym żyć. Mhm. Czyli bycie dla siebie dobrym i bycie, tak jak mówię, właśnie w zgodzie ze swoimi wartościami, a tym samym ubrania, które to się wybiera, też są tym jakby nośnikiem tych wartości, to jest właśnie sposób na to, żeby jakby znaleźć klucz do lepszego życia, bo życie poza tym, co nas dotyczy, ono będzie takie samo, będzie pełne smutków, radości, rozwodów, ślubów, życia, śmierci, to się nie zmieni, ale na to nie mamy wpływu. Mhm. Tam klucza nie znajdziemy. No właśnie, wszystko sprowadza się do nas. Tak. Ula, dziękuję Ci bardzo serdecznie za tą rozmowę. Dużo mi to rozjaśniło i było naprawdę bardzo, bardzo fajną ścieżką i odnalazłam tutaj właśnie dużo takich powiązań z minimalizmem, z uzależnieniem behawioralnym. Tak. I naprawdę jest to bardzo wartościowa wiedza, także Dziękuję. serdecznie Ci dziękuję. Dla wszystkich, którzy chcą skontaktować się z Ulą, jej strona to ulakamińska.pl. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby się z Tobą skontaktować. Tak? Dziękuję. Albo na LinkedIna zapraszam Albo również. na LinkedIna masz Ula Kamińska na Tak. Urszula Kamińska, przepraszam. Bo tak. Na LinkedInie Urszula Kamińska albo ulakamińska.pl, strona internetowa. Także Ula, dziękuję Ci bardzo serdecznie za bardzo wartościową rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do widzenia. Justyna, prześlę oczywiście to, co prosiłaś. Gdyby jeszcze pojawiły się jakieś pytania albo kwestie, to proszę po prostu przez Kasię napisać do mnie. Ktokolwiek będzie miał okazję zobaczyć to wideo dziś, czy może każdego innego dnia, proszę skontaktować się przez Kasię. Kasia mi przekaże, a ja z przyjemnością odpowiem, czy rozwiąże jakąś kwestię. Także pozdrawiam i dziękuję raz jeszcze. Do Dziękuję. widzenia. Do widzenia.